Cześć! W tym filmie zaprezentuję dwukierunkowy system bezprzewodowego sterowania automatyką domu za pomocą centralki Inel Control. To niewielkie urządzenie w połączeniu ze specjalną aplikacją w smartfonie umożliwia sterowanie roletami, żaluzjami, bramami, oświetleniem oraz gniazdkami elektrycznymi. Może obsłużyć do 99 urządzeń. Jest to system bezprzewodowy. Do tego systemu dedykowane są specjalne silniki, które nie wymagają już żadnych dodatkowych przekaźników i sterowników. Po zamontowaniu i podłączeniu wystarczy je tylko dodać do aplikacji. Za pomocą takich przekaźników możemy sterować oświetleniem i gniazdkami. W dalszej części tego filmu pokażę krok po kroku konfigurację tego systemu. Zapraszam do oglądania. Pierwsze uruchomienie centralki systemu Inel Control. Włączamy zasilanie do centralki. Po podłączeniu podświetlenie powinno być na biało. Jeżeli jednak przycisk jest podświetlony na inny kolor, to należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 6 sekund. Po chwili kolor podświetlenia zmieni się na biały. Uruchamiamy wcześniej pobraną i zainstalowaną aplikację Inel Control. W trybie połączenia bezpośredniego Access Point aktywna centralka zostanie wyszukana i wyświetlona na ekranie. Na ekranie konfiguracji typów połączeń w prawym górnym rogu pod znakiem zapytania znajdują się podpowiedzi dotyczące konfiguracji. Podpowiedzi te są odrębne dla każdego typu połączenia. Z pozostałych typów połączeń sieć lokalna oraz serwer będziemy korzystać po pierwszym uruchomieniu centralki. Teraz wybieramy połączenie bezpośrednie. W tym trybie centralka generuje własną sieć Wi-Fi. Podajemy hasło do tej sieci. Hasło umieszczone jest na naklejce na spodzie centralki. Po wpisaniu hasła następuje łączenie do centralki Inel Control 1000, po czym wyświetla się ekran logowania. Wprowadzamy dane logowania. Akceptujemy połączenie z siecią, pomimo komunikatu internet może być niedostępny. W nowej centralce login i hasło są takie same admin. Domyślne hasło admin należy później zmienić w ustawieniach. Po zalogowaniu do aplikacji widoczny jest ekran główny. Podłączamy zasilanie do centralki. Podświetlenie powinno być na biało. Wchodzimy do ustawień telefonu, do zakładki sieci Wi-Fi. Na liście sieci Wi-Fi pojawia się Inel Control z numerem centralki. Generuje ona własną sieć Wi-Fi, podajemy hasło do tej sieci umieszczone na naklejce na spodzie centralki. Klikamy Połącz. Przechodzimy do aplikacji. Akceptujemy połączenie z siecią, pomimo komunikatu internet może być niedostępny. Gdy wyświetli się taki ekran,
Klikamy wstecz. Pojawi się okno logowania. Wpisujemy login admin, hasło admin. Zatwierdzamy. Po zalogowaniu zostaje wyświetlony główny ekran aplikacji. W górnej części ekranu znajduje się nazwa zalogowanego użytkownika, bieżąca data oraz godzina wschodu i zachodu słońca. Część środkowa ekranu to miejsca zainstalowanych urządzeń. Administrator ma również możliwość dodania nowego miejsca. W tej części będą widoczne ikony dodanych urządzeń. W pasku dolnym widoczne są ikonki grup, scen i scenariuszy. Po dotknięciu ikonki w prawym górnym rogu ekranu głównego uzyskujemy dostęp do ekranu ustawienia. Menu ustawienia podzielone jest na 3 sekcje: ustawienia centralki, ustawienia administracyjne oraz ustawienia aplikacji. Część pozycji dostępna jest tylko dla admina. Kolejnym krokiem będzie konfiguracja ustawień. Połączymy centralkę z siecią Wi-Fi i internetem. Po pierwszym uruchomieniu centralki w połączeniu bezpośrednim należy zastąpić domyślne hasło administratora własnym hasłem. Zaniechanie tej czynności będzie skutkowało brakiem dostępu zdalnego za pośrednictwem serwera do centralki. Aby można było korzystać z centralki zdalnie przez Wi-Fi i internet, należy wskazać sieć Wi-Fi, z którą ma się ona łączyć. Po wprowadzeniu hasła do swojej sieci Wi-Fi należy się wylogować. Na centralce przycisk z białego zmieni się na zielony. Wchodzimy teraz w ustawienia telefonu, w ustawienia Wi-Fi. Odnajdujemy swoją sieć Wi-Fi i klikamy Połącz. Wychodzimy z ustawień telefonu i logujemy się do aplikacji. Po zalogowaniu wchodzimy w ustawienia. W ustawieniach centralki widoczny jest typ połączenia. Wylogujemy się teraz z aplikacji i wejdziemy w konfigurację typów połączeń. W tym miejscu, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można wskazać jeden z 3 sposobów połączenia. Centralka połączona jest z naszą siecią Wi-Fi, wyświetlany jest numer centralki oraz adres. Można teraz obsługiwać centralkę oraz sparowane urządzenia lokalnie oraz zdalnie. W momencie utraty zasięgu sieci Wi-Fi w urządzeniu mobilnym aplikacja samoczynnie przełączy się na połączenie zdalne z serwerem. Kolejnym krokiem będzie dodanie oraz konfiguracja urządzeń. Dodawanie, konfiguracja oraz sterowanie urządzeniami możliwe jest przy typie połączenia bezpośrednim oraz w typie połączenia sieć lokalna. Wszystkie urządzenia przyłączone do sieci elektrycznej można wyszukiwać automatycznie lub ręcznie. Wyświetla się lista urządzeń, które możemy zarejestrować. Dodawanie miejsc i urządzeń. Zanim dodamy urządzenia, dołożymy nowe miejsca. W ten sposób można odwzorować rozmieszczenie urządzeń w obiekcie. Naciskamy przycisk plus pod napisem miejsca na ekranie głównym.
Wpisujemy nazwę. Wybieramy ikonę. Wybieramy Dodaj. Miejsca można także dodawać w sekcji Ustawienia administracyjne. Zamykamy ten ekran i przechodzimy na pulpit główny. W ten sam sposób możemy dodać nowe miejsca, które odwzorują pomieszczenia w domu czy biurze. Dodamy teraz urządzenia. Wchodzimy w Ustawienia, wybieramy zakładkę Urządzenia. Wybieramy Dodaj, a następnie Wyszukaj automatycznie. Jeżeli brakuje jakiegoś modułu na liście odnalezionych urządzeń, to należy nacisnąć krótko przycisk na urządzeniu. Po zakończeniu wyszukiwania w celu zlokalizowania konkretnego urządzenia można nacisnąć ikonkę dzwonka obok typu urządzenia. W ten sposób można je łatwo zidentyfikować. Przechodzimy do rejestracji urządzenia. Wybieramy je z listy. Wpisujemy nazwę. Wybieramy miejsce, do którego ma być przypisane, zastosowanie i klikamy Dodaj urządzenie. Zamykamy ten ekran i na pulpicie pojawiło nam się nowe urządzenie. Można go już używać. Po naciśnięciu i dłuższym przytrzymaniu palca na ikonie pojawi się możliwość wstawienia zdjęcia jako tła kafelka. Tę samą czynność możemy przeprowadzić w ustawieniach urządzenia. W zależności od typu sterownika dostępne są różne opcje konfiguracyjne. Aby dostosować urządzenie do naszych potrzeb, wchodzimy w menu ustawień. W tej zakładce możemy zmienić nazwę, wybrać miejsce, a także sposób działania. Można zaznaczyć jedną z opcji działanie ciągłe lub wyłącz po czasie. Czas wyłączenia można ustawić od 1 minuty do godziny. Podgląd informacji takich jak poziom sygnału oraz data dodania urządzenia do systemu są dostępne po wybraniu zakładki Zaawansowane informacje o urządzeniu. Na tej stronie można też urządzenie usunąć. Dokonane tu zmiany zapisujemy. Po krótkim dotknięciu kafelka pojawi się szczegółowy ekran sterownika. Oprócz możliwości włączania i wyłączania, podane są tu też informacje na temat grup, scen i scenariuszy, do których przypisane może być urządzenie. Inne sterowniki dodajemy w ten sam sposób, jedynie opcje konfiguracyjne mogą się różnić w zależności od typu urządzenia. Dodawanie i konfiguracja rolety. Po uruchomieniu aplikacji przechodzimy do ustawień, wybieramy urządzenia. Dodaj nowe urządzenie. Dotykamy Wyszukaj urządzenia automatycznie. Zostało znalezione nowe urządzenie o nazwie Mod P. Jeżeli wyszukiwanie automatyczne nie powiodłoby się,
należy wyszukać ręcznie. W tym celu należy nacisnąć przycisk na głowicy silnika. Naciskając dzwonek potwierdzamy, którą roletę będziemy konfigurować. Nazwa MOD-P oznacza silnik do rolet z funkcją wykrywania przeciążenia. Przechodzimy do rejestracji urządzenia. Wpisujemy nazwę, wybieramy miejsce, po czym klikamy Dodaj. Zamykamy to okno. Na pulpicie pojawiło się nowe urządzenie – roleta. Na ikonie nie ma jednak przycisków sterowniczych, jest wykrzyknik. Krótko dotykamy ikony. Przechodzimy do ekranu głównego rolety. Pojawia się komunikat o niekompletnej konfiguracji. Aby dokończyć konfigurację, należy przejść do ustawień. Sprawdzamy kierunek działania rolety, a jeśli jest niewłaściwy, to zmieniamy go dotykając przycisku Zmiany. Przechodzimy do zakładki Ustawianie położeń krańcowych. Zapoznajemy się z uwagami, po czym przeciągamy suwak w prawo. Roleta wykona 2 pełne cykle ruchu góra-dół, a na ekranie będzie na bieżąco aktualizował się stan ustawianych pozycji krańcowych. W razie niebezpieczeństwa można w każdej chwili nacisnąć przycisk Stop i przerwać ustawianie położeń krańcowych. Po ustawieniu położeń krańcowych nastąpi powrót do poprzedniego ekranu. Przechodzimy do zakładki Ustawianie pozycji Komfort. Dojeżdżamy roletą do punktu, w którym chcemy ustawić tę pozycję. A następnie wybieramy Zatwierdź. W każdej chwili można zmienić tę pozycję w ten sam sposób. W zakładce Zaawansowane informacje o urządzeniu możemy sprawdzić datę dodania urządzenia, a także poziom sygnału. W zakładce Wygląd urządzenia na stronie głównej można wstawić zdjęcie jako tło, a także wybrać ikonę w lewym dolnym rogu kafelka. W ustawieniach można usunąć roletę z aplikacji. Zapisujemy wszystkie dokonane zmiany. Zamykamy to okno i przechodzimy na ekran główny. Dodawanie i konfigurowanie rolety zakończone. Możemy teraz sterować z poziomu ekranu głównego lub krótko dotykając kafelka z poziomu ekranu szczegółowego.
Każdym urządzeniem dodanym do aplikacji Inel Control można sterować oddzielnie, indywidualnie. Ale aby uprościć sterowanie większą ilością aparatów, można je połączyć w grupę. Po połączeniu będzie nimi można sterować jak jednym urządzeniem. Aby dodać nową grupę, należy wejść w menu ustawień administracyjnych albo zaznaczyć grupy w dolnej części głównego ekranu. Wybieramy Dodaj pierwszą grupę. Wpisujemy nazwę. Wybieramy urządzenia, które mają wejść w skład grupy. Zapisujemy. W zakładce grupy na pulpicie pojawił się nowy kafelek o nazwie lampy. Naciskając przycisk Włącz, załączymy obie, to samo z wyłączeniem. Dotykając krótko kafelka, wchodzimy w szczegółowy ekran. Tu też można sterować. Po wybraniu przycisku Modyfikuj grupę można wprowadzić zmiany. W tym miejscu można też usunąć grupę. W ten sam sposób można dodać kolejne grupy z urządzeniami o takim samym zastosowaniu, jak na przykład rolety. Sceny pozwalają na zautomatyzowanie systemu. Można integrować wybrane urządzenia i grupy oraz przypisywać do nich odpowiednie działanie. Aby utworzyć nową scenę, wchodzimy w menu ustawień lub w dolnej części głównego ekranu wybieramy zakładkę Sceny. Wybieramy Dodaj. Wpisujemy nazwę. W tej scenie o nazwie Wieczór roleta ustawi się w pozycji Komfort oraz włączą się obie lampy. W kolejnym kroku wybieramy Dodaj akcję. Po czym zaznaczamy urządzenie bądź grupę. Z rozwijanej listy w tym przypadku wybieramy roleta. Teraz musimy określić, co ta roleta ma wykonać. Czy się otworzyć, zamknąć, możemy wybrać procentowe zamknięcie lub pozycję komfort. Wybieramy na przykład pozycję komfort. W ten sposób roleta została dodana do sceny. Klikamy Dodaj następne. Wybieramy kolejne urządzenie lub grupę. I znowu musimy określić, co dana grupa ma zrobić. Czy urządzenia w grupie mają się włączyć czy wyłączyć. Jeżeli nie będziemy już dodawać kolejnych urządzeń lub grup, wybieramy Zapisz. Na ekranie sceny pojawi się kafelek z nazwą sceny oraz przyciskiem do jej uruchomienia. Po krótkim dotknięciu kafelka wchodzimy w szczegółowy ekran. Podane są parametry sceny, w tym miejscu możemy też ją uruchomić. Gdy zajdzie taka potrzeba, możemy ją modyfikować lub usunąć.
Po naciśnięciu przycisku na kafelku scena uruchamia się zgodnie z zadanymi parametrami. Obie lampy włączają się, a roleta ustawia się w pozycję komfort. W podobny sposób możemy tworzyć kolejne sceny. Oto przykłady ich parametrów i działania. Scenariusze pozwalają na automatyczne uruchamianie wcześniej utworzonych scen według zadanego harmonogramu lub na podstawie wskazań czujników. Aby utworzyć nowy scenariusz, należy wybrać w prawym górnym rogu menu ustawień lub w dolnej części ekranu wybrać zakładkę Scenariusze. A to wcześniej utworzone grupy urządzeń oraz sceny. Aby móc tworzyć scenariusze, należy mieć już utworzone wcześniej sceny. Wybieramy Dodaj, a następnie zaznaczamy scenę, która ma być uruchomiona w scenariuszu. Wybieramy rodzaj wyzwalacza, który uruchomi scenę. W tym przypadku mamy do wyboru godzinę, wschód i zachód słońca. Można opóźnić lub przyspieszyć działanie sceny do godziny względem wschodu słońca. Po wybraniu przesunięcia czasowego, w tym przypadku jest to 20 minut po wschodzie słońca, zatwierdzamy i przechodzimy do wyboru dni tygodnia, w których ma uruchamiać się scena. Wybieramy Zapisz. Na ekranie Scenariusze pojawi się kafelek z nazwą scenariusza i informacją o obecnym stanie, aktywny lub nieaktywny. Po krótkim dotknięciu kafelka wchodzimy w ekran szczegółowy scenariusza. W tym miejscu, tak samo jak na kafelku, możemy scenariusz aktywować lub dezaktywować. Możemy także modyfikować pozostałe jego parametry, a także usunąć scenariusz. W analogiczny sposób możemy tworzyć nowe scenariusze. Za chwilę przykład wykonania scenariusza. Scena wieczór zostaje uruchomiona zgodnie z harmonogramem o godzinie 19:15. W aplikacji Inel Control administrator może założyć konta innym użytkownikom. Aby dodać nowego użytkownika, wchodzimy w menu ustawień administratora i wybieramy zakładkę Użytkownicy. Wpisujemy nazwę oraz nadajemy mu hasło. Nazwę oraz hasło przekazujemy nowemu użytkownikowi. Użytkownik może później samodzielnie zmienić swoje hasło. W przypadku, gdy je zapomni, administrator może mu nadać nowe. Po wybraniu zakładki Zdefiniowani użytkownicy i nazwy użytkownika pojawi się ekran, na którym możemy zmienić hasło użytkownika oraz go usunąć.
W ten sam sposób administrator może założyć konta dla maksymalnie 10 użytkowników. Przechodzimy do aplikacji w urządzeniu mobilnym użytkownika. Wpisujemy nazwę oraz hasło, które przekazał nowemu użytkownikowi administrator. Po zalogowaniu użytkownik ma możliwość sterowania urządzeniami i grupami, może uruchamiać sceny oraz włączać i wyłączać scenariusze. Zmiana stanu urządzenia w aplikacji użytkownika powoduje zmianę też stanu na aplikacji administratora czy innego użytkownika. Kanałem zwrotnym przesyłana jest informacja o aktualnym stanie urządzenia. Użytkownicy mają ograniczone uprawnienia w porównaniu z administratorem. Nie mogą na przykład dodawać nowych urządzeń, grup scen i scenariuszy. Nie mogą też dodawać nowych użytkowników. Na koncie administratora w wielu miejscach występuje znaczek plus. To znaczy, że można dodawać nowe miejsca, urządzenia, sceny, grupy i tym podobne. Na koncie użytkownika znaczek plus nie występuje. Użytkownik, podobnie jak administrator, ma możliwość sterowania urządzeniami i grupami. Może uruchamiać sceny, aktywować lub dezaktywować scenariusze. Nie może on ich jednak zmieniać ani dodawać nowych. Użytkownik w menu ustawień ma do dyspozycji tylko jedną sekcję – ustawienia aplikacji. Może tu zmienić hasło, język, motyw wyświetlacza, zmienić zdjęcia tła, a także uzyskać dodatkowe informacje jak wersja aplikacji i powiadomienia o błędach. Ma też możliwość wylogowania się z aplikacji. Pomimo pewnych ograniczeń konta użytkownika względem konta administratora, sterowanie urządzeniami, grupami jest takie samo. I to wszystko o systemie bezprzewodowego sterowania automatyką domu za pomocą centralki Inner Control. Dziękuję za uwagę.